dniu tak ważnym jak 8 maja, w 77. rocznicę zwycięstwa nad faszyzmem, pragnę z całego serca przywitać wszystkich przybyłych gości. Jest dla mnie ogromnym zaszczytem w tak ważną rocznicę gościć Państwa w Pałacu Izbicko, w miejscu, które stało się domem dziennika wojennego, dokumentu, który swoją egzystencją i niepodważalną treścią pozwala Fundacji Polsko-Niemieckiej Śląski Pomost na realizację naszej misji. Celem dzisiejszego spotkania jest podzielenie się z Państwem efektem naszych dotychczasowych prac oraz intencjami, które im przyświęcają. Wykonana praca, jakże już licznego zespołu Fundacji Śląski Pomost, tysiące godzin poświęconych na weryfikację tekstów dziennika wojennego oraz innych pozyskanych dokumentów, liczne wyjazdy w kraju i za granicą związane z archiwizacją, wywiady z osobami będącymi ostatnimi świadkami zdarzeń mających miejsce w okresie II wojny światowej i czasach powojennych, a także prace archeologiczne, geologiczne, prace prowadzone za pomocą urządzeń elektronicznych, czy nawet prace dokonywane przez radiestetów, to tylko część naszych zadań, mających na celu odkrywanie zagadek historii, będących dla ludzkości tajemnicą do dziś. Mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie zapoczątkuje dalszą, owocną współpracę. Dziękuję za uwagę. Chciałabym zaprosić panią Julię Pacewicz, historyk sztuki, do wygłoszenia pierwszego referatu. Dzień dobry Państwu. Pałac Minkowskie został zaprojektowany dla pruskiego dowódcy kawalerii Fryderyka Wilhelma von Seydlitz, który nabył ziemię w latach 1765–67 po otrzymaniu od króla Fryderyka II Wielkiego darowizny królewskiej. Seydlitz dowodził jednym z pierwszych szwandarów hucarskich armii Fryderyka II Wielkiego i przypisuje mu się wybitne osiągnięcia i zwycięstwa podczas wojny siedmioletniej. Dowodził również kawalerią w bitwach pod Rosbach, Zorndorf, Hochkirch, Kunzerdorf i Freiberg. Przed rozpoczęciem budowy pałacu Seydlitz osiadł w Odał, dzisiejsza Oława, gdzie dowodził miejscowym oddziałem garnizonowym. Seydlitz planował spędzić swoją emeryturę w Minkowskie, jednak zmarł przed zakończeniem budowy pałacu. Według źródeł historycznych Seydlitz od lat zmagał się ze zdrowiem i cierpiał na nawracające ataki kiły. Pod koniec życia Seydlitz popadł w niełaskę króla, ale później pogodził się z nim, a Fryderyk odwiedził Seydlitza na jego łożu śmierci latem 1773 roku. Seydlitz został pochowany na terenie Pałacu Minkowskie, a jego pomnik nad jego grobem został zniesiony między 1780 a 1786 rokiem przez córki Seydlitza na prośbę króla Fryderyka. Niestety, dzisiaj nie możemy podziwiać tego nagrobku, ponieważ został on zniszczony w połowie XX wieku. Budowa pałacu trwała prawie 20 lat, aż do roku 1784 i została zakończona po śmierci Seydlitza, prawdopodobnie przez jego córkę, Wilhelminę Albertinę. Stała się ona oficjalną właścicielką majątku w 1779, dopiero 6 lat po śmierci Seydlitza, i rok po jej ślubie z Fryderykiem Ewaldem Ernestem von Massow. W 1786 pałac został sprzedany przez Wilhelminę i opuścił ród Seydlitz. Między XVIII a XX wiekiem pałac był własnością rodzin Jordan, Hennerberg, Prittwitz und Gaffron oraz Wartensleben. Ostatnim znanym przedwojennym lokatorem majątku był Hermann Schneider, który był właścicielem pałacu od roku 1916. Schneider działał w wojsku, walcząc w I wojnie światowej w batalionie Landsturm w Poznaniu. Później odszedł z wojska, by podjąć służbę cywilną. Od września 1914 roku Schneider był administratorem majątku książąt von Schönburg-Waldenburgschen w Szelejewie, w prowincji poznańskiej. Schneider również dużo inwestował na Śląsku. W 1922 roku wydzierżawił dwór w Eckersdorf, dzisiejszy Boszków, a w 1930 kupił wraz z synem dwór Al-Elgst-Kreis, dzisiejsza Lgota Polska.
Schneider wstąpił do NSDAP w latach 1929-30 i był również członkiem SS. Schneider również był kierownikiem powiatu Namslau od około 1935 roku, a jego syn Hans Hermann Schneider był NSDAP Kreisleiter, starostą powiatowym w Oleśnicy w latach 1937 a 1941. Wracając do pałacu, jego powojenna historia ujawnia zmieniającą się funkcjonalność budynku. W wyniku procesu powojennej nacjonalizacji własności prywatnej w Polsce budynek został upaństwowiony po roku 1945. Znajdowały się w nim m.in. siedziba Urzędu Gminy, urzędy PGR, przedszkola oraz kino. Można powiedzieć, że pałac był sercem lokalnej społeczności. W 1987 roku budynek ponownie stał się własnością prywatną. Dawniej Pałac Minkowskie otaczał pięknie zagospodarowany ogród. Zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz pałacu widniały bogate motywy rokokowe oraz bardziej stonowane elementy barokowe. Architektonicznie pałac nawiązuje do szkoły poczdamskiej, czerpiąc inspirację z pałacu Sanssouci. Pałac Sanssouci został zbudowany dla króla Fryderyka II Wielkiego jako jego letni pałac. Ta relacja między pałacami subtelnie podkreśla bliski związek Fryderyka z Seydlicem, ujawniając wpływy króla pruskiego na Seydlicę. Jest to dosyć oczywiste, biorąc pod uwagę strukturalne podobieństwa między fasadą ogrodową pałacu Sanssouci i pałaców Minkowskie. Rokokowe elementy pałacu Sanssouci natomiast odzwierciedlają francuskie zamki, a pałac jest często przedstawiany jako jeden z niemieckich rywali Wersalu. Warte szczególnej uwagi są dwie płaskorzeźby usytuowane nad środkową osią budynku. Balustradę nad łukowym wejściem pałacu zdobi herb rodu Seydlitz, a po drugiej stronie, nad wejściem z ogrodu, znajduje się herb rodu Wartensleben. Jest on otoczony z obu stron dwoma płaskorzeźbiami przedstawiającymi mity o bohaterach rzymskich. Scena lewej płaskorzeźby przedstawia mianowanie Cincinatusa na dyktatora Rzymu w 458 roku przed naszą erą. Cincinnatus był przywódcą wojskowym wczesnej Republiki Rzymskiej, który stał się legendarną postacią cnót rzymskich, zwłaszcza cnót obywatelskich. Przez pokolenia służył Rzymianom jako symbol tego, do czego powinien dążyć lojalny obywatel. Scena na prawej płaskorzeźbie przedstawia Dentatusa, odmawiającego darów samnitów. Dentatus przedstawia wartości uczciwości poprzez bycie nieprzekupnym. Chociaż prawda tej historii jest niejasna, mogła być ona wynalazkiem Cato, pisarza rzymskiego. Jak pałac Minkowski zmieniał właścicieli na przestrzeni lat, budynek również przeszedł poważne zmiany konstrukcyjne. Około roku 1900 wymieniono pierwotne pokrycie dachowe, a poddasze powiększono o dodatkową kondygnację w dachu mansardowym. W 1917 roku przeprowadzono kilka prac budowlanych, m.in. dobudowano stajnię do zachodniej strony pałacu oraz zburzono oranżerię graniczącą od strony wschodniej z częścią mieszkalną, a na jej miejscu dobudowano dwukondygnacyjną przebudówkę. Jak tutaj widzimy właśnie na grafice, oranżeria jest po naszej prawej stronie. Chciałabym zakończyć tutaj opis historii Pałaców Minkowskie właśnie na dawnej, już zburzonej oranżerii i bardzo dziękuję za uwagę. Kolejnym naszym prelegentem jest lingwista pan Tomasz Górski. Witam Państwa serdecznie. Pracę nad tłumaczeniem rozpocząłem na początku roku 2019, kiedy to zaangażowałem się we współpracę z Polsko-Niemiecką Fundacją Śląski Pomost, jak również z jej prezesem Romanem Furmaniachem. Mam doświadczenie w tłumaczeniach z języka niemieckiego, jednakże tłumaczenie dziennika wojennego było i nadal jest dla mnie ogromnym wyzwaniem, które wymagało ode mnie zwiększonego nakładu czasu i pracy oraz szerokiego poszerzenia mojej wiedzy historycznej na temat m.in. II wojny światowej. Dziennik został spisany przez wysokiej rangi oficera Waffen-SS o pseudonimie Michaelis, który na początku roku 1945 spisywał w nim realizowane przez siebie zadanie ukrycia depozytów III Rzeszy.
Dziennik wojenny spisany jest na stronach inwentarza kościelnego, produkowanego i wydawanego w XVIII i XIX wieku. Mamy tutaj zdjęcie właśnie tego dziennika. Michaelis był odpowiedzialny za ukrycie depozytów złota, dzieł sztuki, artefaktów oraz innych cennych przedmiotów. Wraz z profesorem Günterem Grundmannem zostały wyselekcjonowane lokalizacje, w których ukryto powyżej wymienione dobra. Dziennik zawiera informacje o tych lokalizacjach. Po sposobie pisania Michaelisa, jego stylistyce oraz treściach zawartych w dzienniku można wywnioskować, że był to człowiek bardzo inteligentny, wykształcony, jak również posiadający szeroką wiedzę historyczną. Dziennik był pisany na początku roku 1945, kiedy to Michaelis, mając przydzielony oddział SS, ciężarówki, sprzęt oraz stosowne rozkazy, przemieszczał się po Śląsku, który objęty był walkami z nadciągającą armią radziecką i polską. Możemy sobie wyobrazić srogą zimę, wciąż przesuwający się w obie strony front walk, tabory uciekającej na zachód ludności niemieckiej, zgliszcza, wycieńczenie żołnierzy oraz ludności cywilnej, dezorientację, jak również dezinformację w armii niemieckiej, chaos, przemoc i wszechobecną śmierć. Taką właśnie rzeczywistość końca II wojny światowej przedstawia nam w dzienniku Michaelis, jak również wiarę, że realizowane przez niego zadanie ma wyższe cele, które kultywować będą potomni. W swoich zapiskach Michaelis pozostawia również głęboko zakorzeniony rys historyczny Rzeszy Niemieckiej. Opisując śląskie miasta i miasteczka, strukturę społeczną, gospodarczą, religijną i kulturową oraz wydarzenia z odległej historii, sięgającej nawet średniowiecza, które wywarły ogromny wpływ na rozwój tego regionu, dając tym samym podwaliny bogactwa ekonomicznego i kulturowego Śląska. Michaelis używał do pisania w dzienniku ołówka, w związku z czym praca nad tłumaczeniem miała z początku charakter rozszyfrowania zapisanych treści. Mamy tu zdjęcie. Kilka razy pojawiały się Styl pisania Michaelisa często był niewyraźny, stąd niejednokrotnie spędzałem całe dni na rozszyfrowaniu pojedynczych słów. Kilka razy pojawiały się w zapisach niewielkie błędy gramatyczne bądź zamienione litery. Lecz czy było to spowodowane ogromnym stresem, czy też Michaelis miał taką przypadłość w pisaniu, trudno stwierdzić. Z wiedzy, którą posiadłem, wynika, że Michaelis spisywał na bieżąco wszelkie informacje w notatniku lub na luźnych kartkach, a następnie przepisywał je do dziennika w formie kilkudziesięciu do kilkuset słów zapisanych na pojedynczych stronach dziennika. Informacje dotyczyły miejsc, wydarzeń, planów, osób oraz działań związanych z chowaniem depozytów. To zapis, który potwierdza wykonanie zadania, jednak skutecznie skrywa tajemnicę dokładnych miejsc, pozostawiając czytelnika bez odpowiedzi na konkretne pytanie, gdzie to jest ukryte. Informacje zawarte w dzienniku wojennym uwiarygadnia również mapa lokalizacji, na której widnieją zapiski dotyczące sposobu, miejsca oraz zawartości ukrytych depozytów. Trwają nadal intensywne prace nad weryfikacją zawartych w niej informacji. Przetłumaczyłem również list oficera Waffen-SS von Steina, który był bezpośrednio odpowiedzialny za ukrycie depozytów 48 skrzyń ze złotem na terenie oranżerii w parku przypałacowym na terenie posiadłości von Seydlitza w miejscowości Minkowskie. List adresowany był do Ingi, strażniczki tej lokalizacji, która zgodnie z posiadanymi i zweryfikowanymi informacjami po wojnie strzegła aż do swojej śmierci tego miejsca i ukrytych w nim skarbów. List napisany jest pismem Kuchenschrift, czyli gotyckim pismem odręcznym używanym w Niemczech do połowy XX wieku. Tekst napisany jest na kartce z notatnika zawierającego u góry herb rodziny von Stein i opatrzony jest w prawym dolnym rogu datą luty 1945. Pozwolę sobie teraz zaprezentować kilka tłumaczeń wraz z krótkim komentarzem. Posiadłość w Minkowskim. Transporty do posiadłości von Stein i Seydlitz. Trudne zadanie, chociażby ze względu na siły wyższe. Już teraz cierpimy z powodu różnych źródeł zagrożeń. Powracające wojska Wehrmachtu, tabory, pojazdy, wozy konne oraz wozy ciągnięte przez woły tkwią ciągle w śniegu i mrozie. Przedrzeć możemy się tylko przy użyciu bezwzględnej siły. Tutaj również dr Grundmann wykonał cenne prace przygotowawcze
które były absolutnie konieczne. W oranżerii wykopano koryto, które jest bezpiecznym domem dla dostarczonych skrzyń i kontenerów. Miejmy nadzieję, że nasz schron przeciwlotniczy, Śląsk, przetrwa wszelkie przeciwności. Składaliśmy na to przysięgę oraz wierność. 48 skrzyń z Banku Rzeszy w dobrym stanie zostało schowanych, bardzo dobrze zasypanych ziemią i zazielenionych wciąż żyjącymi roślinami. Niech opatrzność nad nami czuwa. 12 marzec 1945 roku. Jak widzimy, tekst zawiera dokładną informację o ilości ukrytych skrzyń oraz miejscu, w którym istniejąca podówczas oranżeria stała się bezpiecznym domem dla depozytów. Mamy tutaj również istotny zapis o korycie, czy też przygotowanym miejscu bądź miejscach na zawartość 48 skrzyń z Banku Rzeszy oraz o sposobie zamaskowania tego miejsca. Zwróćmy również uwagę na fakt, że data 12 marzec 1945 roku może oznaczać, iż depozyty zostały schowane w terminie wcześniejszym, na co również wskazuje data listu von Steina do Ingi, czyli luty 1945 rok. I teraz mamy list do Ingi i jego tłumaczenie. Moja droga Ingo, wydarzenia mówią same za siebie. Postanowiłaś zostać. Wykonam swoje zadanie, jeśli Bóg zechce. Niektóre transporty były udane. Pozostałe 48 ciężkich skrzyń z Banku Rzeszy i te skrzynie rodzinne powierzam niniejszym Tobie. Tylko Ty wiesz, gdzie one są ulokowane. Niech Bóg pomoże Tobie, a mnie wypełnić moje zadanie. Von Stein, luty 45. Treść listu wskazuje nam, że decyzję o pozostaniu Inga podjęła samodzielnie. Ponadto z posiadanych informacji wynika, iż w posiadłości w Minkowskiem miała być ukryta zawartość 56 skrzyń. Jednakże w wyniku ostrzału artylerii wojsk radzieckich część transportu uległa zniszczeniu, o czym może świadczyć informacja zawarta w innym tekście Dziennika Wojennego. I kolejne tłumaczenie, to już jest konwent. Miejmy nadzieję, że przyszłe pokolenia będą kontynuować naszą misję. Co przynoszą teraz wszystkie rozkazy? Rozkazy zarządu powiatu, by się okopać, dały wynik w postaci kartek żywnościowych, więc wszędzie to wyśmiewano. Oddziały żołnierzy przejeżdżają bezwzględnie przez kolumny uchodźców ciągnących na zachód. Ci tchórze twierdzą nawet, że wyprzedzą wszystkich, a potem zaatakują Rosjan od tyłu. Co za ironia! Co jeszcze musi znieść nasz naród? Gdy Löwenberg, obecnie Lwów Śląski, miał być ewakuowany 27 lutego, prawie połowa mieszkańców została w domu, ponieważ Rosjanie zostali zatrzymani pod Hagendorf, czyli Gradówek. Nadzieja pojawiła się ponownie i wszyscy ludzie pozostali przy swoim dobytku. Po prostu już nie chcą dołączać do ciągnących w kierunku Sudetów i Bawarii taborów. W Greifenberg, czyli Gryfów Śląski, ponad połowa mieszkańców pozostaje w domu, zamknięta między wędrującymi a uchodźcami. Wiedzą jednak o wielu morderstwach, gwałtach i samobójstwach, gdy pojawiają się Rosjanie. W przytułku dla obłąkanych w Plagwitz, to są Płakowice, Rosjanie organizują z więźniami pijatyki, a nawet zrobili z jednego idioty szefa dowództwa transportu i głównego nadzorcę. Paraliżujący całun śniegu, mrozu i rozpaczy rozciąga się ponad niemieckimi wioskami, miastami i osadami. Mając na uwadze tą rzeczywistość, my na konwencie jesteśmy wdzięczni, że opatrzność wyznaczyła nas, by zabezpieczyć część niemieckiego dziedzictwa kulturowego i państwowego. Ostateczne zwycięstwo, cudowna broń, Wunderwaffe, wiemy, że istnieje, ale czy pojawi się na czas? Czy Rosjanie się jeszcze wykrwawią? Od 22 stycznia część mieszkańców z Leutmansdorf, to Lutomia Górna, Zarał, Żarów, Szwajdnic, Świdnica i Strigał strzegą ucieka w chaosie. Do 30 stycznia uchodźcy przedostają się do Waldenburgerland, czyli do ziemi wałbrzyskiej. Mieszkańcy są czasami siłą wypędzani ze swoich domostw przez Wehrmacht. Powinni być wdzięczni, bo żołnierze walczą o każdy metr kwadratowy, chociaż Schörner przekazuje nam kłamstwa i półprawdy. Klasa handlowa wycofuje się ze Strigał, czyli ze Strzegomia, a administracja miasta ogłosiła wcześniej, że następnego ranka wyda kartki na żywność. Ale tej samej nocy władze miasta, policja i partia uciekają. Dopiero 12 marca 208 Dywizja Brandenburska ponownie uwolniła miasto,
ale prawie wszyscy mieszkańcy zostali już wypędzeni przez Rosjan na wschód, rozstrzelani, zgwałceni lub zabici. Heinrich będzie bardzo zadowolony, że misja pod numerem 50 41 94 11 została przez nas, jak również dzięki pomocy Grundmana, pomyślnie przeprowadzona. Hirschberg, czyli Jelenia Góra, 18 marca 1945 roku. Podpisane Quedlinburgowie i po 2 stronach są znaki runiczne. Zawartość tego tekstu wskazuje na wiele kontrowersyjnych faktów, do tej pory nieujawnionych, jak również niepotwierdzonych przez inne źródła. Mam na myśli zdanie mówiące o istnieniu wówczas cudownej broni, czyli Wunderwaffe. Zagadką, którą cały czas staramy się rozwiązać, jest zapisany w ostatnim zdaniu numer 50 41 94 11. Pojawia się on również w innych tekstach dziennika wojennego, a Michaelis odnosi się do niego z ogromnym szacunkiem, co mogłoby wskazywać, iż jest to swoistego rodzaju akt założycielski nowego państwa niemieckiego. Faktem wartym uwagi jest również podpis na końcu konwentu Quedlinburgowie. Wskazuje to, iż była to grupa ludzi odpowiedzialnych za przeprowadzenie całej akcji zabezpieczenia depozytów III Rzeszy. Godnym zainteresowania są również znaki runiczne, które zgodnie z obecną wiedzą na temat ich symboliki oznaczają zachowanie największej tajemnicy. Prace nad dalszą częścią tłumaczeń dziennika wojennego trwają, a wiele faktów pozostaje nadal nierozwiązaną zagadką. Fundacja Śląski Pomost zaprasza do współpracy zainteresowanych tematem tłumaczy i historyków. Dziękuję za uwagę. Chciałabym zaprosić pana Pawła Rozwoda, archeologa, do przedstawienia swojej prezentacji. Dzień dobry Państwu. Badania archeologiczne na terenie zespołu parkowo-pałacowego w miejscowości Minkowskie rozpoczęły się 20 kwietnia 2021 roku i prowadzone były na podstawie decyzji nr 183/A/2020 z dnia 7 października 2020 roku, wydanej przez Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Decyzja ta była wielokrotnie modyfikowana ze względu na nowe okoliczności. Celem prac terenowych było zlokalizowanie reliktów budynku oranżerii, którego istnienia do tej pory potwierdzone było zarówno w treści dziennika wojennego, listu oficera von Stein do Ingi, jak również informacji od mieszkańców miejscowości Minkowskie, którzy osiedlili się w niej po 1945 roku. Namacalnym dowodem potwierdzającym istnienie budynku było zdjęcie lotnicze z 1947 roku, na którym widoczna jest zachodnia ściana wraz z zadaszeniem. Jednak dokładny kształt budynku oraz wymiary były nam wtedy nieznane. Odpowiedź na te pytania dostarczyły nam prowadzone prace badawcze. W trakcie badań archeologicznych w warstwie czarnej próchnicy porośniętej roślinami natrafiono na dużą ilość fragmentów cegieł. Na głębokości około 0,3 metra odkryto ceglany mur fundamentowy poszukiwanego budynku. Miał on około 18 metrów długości i od 5,5 do 7,5 metra szerokości. Mur wykonany był w większości z cegły maszynowej o wymiarach 25,5 cm na 12,5 cm i 6,5 cm. Miejscami odnaleziono starsze cegły, późnogotyckie i renesansowe, pochodzące zapewne z rozbiórki wcześniejszych budynków i wtórnie użyte przy tej budowie. Do ich zespolenia użyto zaprawy wapienno-cementowej. Po oczyszczeniu i udokumentowaniu murów przystąpiono do prowadzenia badań archeologicznych wewnątrz odkrytych pozostałości budynku. Prace prowadzono w celu określenia poziomu posadowienia ław fundamentowych, funkcji, jak również rozplanowania obiektu.
próchniczo-piaszczystej warstwie ziemi o miąższości do pół metra natrafiono na pozostałości fontanny, dużą liczbę tafli szklanych, fragmenty elementów metalowych, takich jak kątowniki, zawiasy, skoble, żeliwne ruszta pieców. Odnaleziono również przedmioty wykonane z gliny, dachówki, doniczki. Na uwagę zasługuje fakt złożenia przy północnej ścianie budynku ceramicznych rur drenarskich i cegieł szamotowych. W trakcie prac jasnym stało się, że budynek podzielony był pierwotnie na 3 strefy, różniące się zarówno wyposażeniem, jak i funkcją. Podział ten wykorzystywany został również w tym opracowaniu. Strefa numer 1, położona we wschodniej części o wymiarach 7,5 na 5,6 metra, ściany wybudowane z cegły. Odkryto tam miejsce, w którym znajdował się zawór doprowadzający wodę, wyczystka komina, jak również 2 dzwonnice o wymiarach 1,5 na 1,5 metra, wykonane z pustaków betonowych, takich samych, z jakich wybudowany został budynek przepompowni, znajdujący się nieopodal pałacu. Obszar ten najprawdopodobniej pełnił funkcje rekreacyjne i towarzyskie. Strefa numer 2, położona w centrum o wymiarach 5,5 na 5,5 metra, o ścianach wykonanych ze szkła i metalu. Wewnątrz odnaleziono pozostałości fontanny, umiejscowione zapewne centralnie. Odkryty w części północnej układ cegieł najprawdopodobniej był używany jako miejsce, w którym płynęła woda. Potwierdzenie tej hipotezy wymaga dalszych badań. W części tej mieszkańcy pałacu zapewne odpoczywali wśród egzotycznej roślinności. Strefa numer 3, położona na zachód o wymiarach 6 na 5,5 metra, o ścianach pokrytych konstrukcją szklaną i metalową, z piecem ogrzewającym szklarnię. W części północnej odnaleziono skupisko potłuczonych glinianych doniczek. Część ta pełniła funkcje gospodarcze. Pierwszy wykop sondażowy o wymiarach 5 na 1,5 metra i głębokości do 1,5 metra wykonany został w strefie numer 2. W stropie warstwy calcowej, piaszczysto-ilastej o barwie ciemnożółtej zaobserwowano wykop przebiegający przez całą długość tego obszaru o miąższości do 0,3 metra i szerokości do 1 metra. Na głębokości około 1,5 metra dalsze badania były niemożliwe z powodu dotarcia do poziomu lustra wód gruntowej. Kolejne prace prowadzono w strefie numer 1, gdzie po oczyszczeniu całej powierzchni wykopu z warstwy próchniczej w stropie na warstwie piaszczysto-ilastych zaobserwowano równoległe ślady 2 rowów wykonanych wypełnionych piaszczystą próchnicą o wymiarach 0,3 metra na 1,5 metra długości. Ze względu na to, że powstanie ich już po wybudowaniu budynku, należy przyjąć, że powstały w wyniku działania sił o wektorze pionowym. Na chwilę obecną nie można wykluczyć hipotezy, że powstały podczas transportu ciężkich przedmiotów. Sondażowe wykopy pomiędzy donicami betonowymi, jak również przy fundamentach budynków wykazały jednorodne, nienaruszone nawarstwienia piaszczysto-ilaste bez śladów działalności człowieka od momentu wzniesienia tego założenia. We wszystkich wykopach na poziomie 1,5 metra stwierdzono lustro wody gruntowej. Brak możliwości dalszych badań archeologicznych, jak również uzyskane wyniki skłoniły nas do zastosowania metod nieinwazyjnych, w tym odwiertów geologicznych oraz badań georadarem. W trakcie badań powstała szczegółowa dokumentacja archeologiczna
na podstawie której możliwe było wykonanie rekonstrukcji budynku. Na podstawie dotychczasowych badań archeologicznych można przedstawić następujące wnioski. Odkryty budynek pełnił funkcje gospodarczo-reprezentacyjne i użytkowany był jako oranżeria. Wybudowany na początku XX wieku, uległ dewastacji w latach 50., 60. tego stulecia. Wszystkie wyżej wymienione badania zostały wykonane w oparciu o zgody opolskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków z należytą troską i przy zachowaniu wszelakich procedur naukowych. Dziękuję Państwu za uwagę. Chciałabym zaprosić też do wygłoszenia swojej ekspertyzy pana Tadeusza Berlińskiego, geologa z firmy Geowód. Dzień dobry Państwu. Firma Geowód wykonała na terenie oranżerii małodymensyjny otwór geologiczny do głębokości 12 metrów. Otwór ten pozwolił na ustalenie profilu geologicznego, który wygląda następująco. Do pół metra gleba jest, do 3,5 metra poniżej powierzchni użytkowej oranżerii występuje glina piaszczysta na pograniczu piasku gliniastego. To jest glina morenowa ze zlodowacenia środkowo-polskiego stadiału Odry. Poniżej 3,5 metra do 5,5 metra występują piaski średnie ze żwirem nawodnione. Od 5,5 metra do 6,5 metra żwir nawodniony. Od 6,5 metra do 11,2 metra poniżej powierzchni użytkowej oranżerii piasek pylasty, bardzo drobny, który przechodzi w stan kurzawki. I od 11,2 do 12 metrów występuje ił trzeciorzędowy tej serii miocenu. W ogóle oranżeria jest położona w makroregionie Niziny Śląskiej, w mezoregionie Równina Oleśnicka. Jeszcze tu zapomniałem wspomnieć, że zwierciadło wody nawiercono na głębokości 3,5 metra i to zwierciadło jest pod napięciem hydrostatycznym wyżej zalegających glin morenowych i stabilizuje się 1,5 metra poniżej powierzchni użytkowej oranżerii. Wnioski są takie, że głębienie otworów wiertniczych wymaga utrzymania wysokiego stanu wody dla przeciwdziałania powstawaniu zjawisku kurzawki, właśnie z tego piasku pylastego. Wykonywanie wykopów poniżej spągu gliny morenowej, to jest poniżej 3,5 metra, wymaga zastosowania igłofiltrów z pompą próżniową lub wierconej studni depresyjnej posadowionej w warstwie ił. Dziękuję, to wszystko. Chciałabym zaprosić pana Mariusza Mateję do odczytania swojej opinii technicznej. Pan Mariusz Mateja jest właścicielem firmy wiertniczej MESA. Dzień dobry Państwu. Opinia techniczna wiercenia metodą ręczną za pomocą rury osłonowej o średnicy 200 mm z wiertłem typu szlamówka. Zgodnie z zleceniem pana Romana Furmaniaka, przedstawiciela Fundacji Śląski Pomost, z dnia 20.03.2022 firma Mesa Metal przeprowadziła w dniach 4, 19, 23 kwietnia 2022 roku na terenie Parku Minkowskim, gmina Namysłów. Prace polegające na wykonaniu odwiertu geologicznego w obrębie pozostałości murów budynku gospodarczego oranżerii. Prace zostały przeprowadzone przy udziale pracowników firmy Mesa Metal pod nadzorem właściciela Mariusza Mateja.
Wyżej wymienione badania zostały przeprowadzone zgodnie z pozwoleniem numer 148 łamane przez N łamane przez 2022 z dnia 16.03.2022 rok. Wydanym przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu na wniosek Fundacji Śląski Pomost. Wyżej wymienione prace zostały wykonane przy spełnieniu warunków wynikających z pozwolenia numer 148 łamane przez N łamane przez 2022 oraz zatwierdzonego programu prac geologicznych. Odwiert został przeprowadzony przy pomocy wiertnicy ręcznej. Zgodnie z programem relikty zabudowy zostały zabezpieczone przed uszkodzeniem i osunięciem szalunkiem skrzyniowo-rurowym pod nadzorem pana Leszka Masłowicza, posiadającego stosowne uprawnienia. O terminie wyżej wymienionych badań został poinformowany Opolski Urząd Ochrony Zabytków w Opolu. W wszystkich pracach badawczych firma Mesa Metal dołożyła wszelkich starań, aby nie doprowadzić do naruszenia substancji zabytku wpisanego do rejestru zabytków województwa opolskiego pod numerem 57 łamane przez 81. Celem działań wykonania odwiertu była weryfikacja anomalii, których obecności stwierdzono podczas nieinwazyjnych badań przy użyciu georadaru. Po wstępnej analizie wyniki odczytów georadaru oraz wywiadu z przedstawicielem Fundacji Śląski Pomost, panem Romanem Formaniakiem i archeologiem panem Pawłem Rozwodem, firma przystąpiła do realizacji zlecenia. Ze względu na szczególny charakter zlecenia oraz wykonywanie operacji nie podajemy dokładnych danych dotyczących głębokości i lokalizacji. Kolejność przeprowadzonych prac. Zabezpieczenie terenu oraz zabytkowych elementów infrastruktury oranżerii polegających na odeskowaniu elementów pozostałości istniejącej oranżerii. Rozstawienie wiertnicy ręcznej typu trójnych o wysokości 6 metrów, zgodnie z wytycznymi do miejsca odwiertu. Ustawienie szalunku rurowego zgodnie z wyznaczoną lokalizacją. Przeprowadzenie prac ziemnych polegających na wprowadzeniu rury szalunkowej, co umożliwiło trwałe zachowanie zabytku, utrzymanie i zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek w zabytku, jak i gwarancję bezpieczeństwa personelu biorącego udział w wyżej wymienionych pracach. Kolejnym etapem prac stało się usunięcie wewnątrz szalunku rurowego urobku geologicznego. Prace te doprowadziły do pojawienia się lustra wody gruntowej. Zgodnie z pozwoleniem kolejnych etapów prac polegały na wykonaniu odwiertu geologicznego, zgodnie z którym przystąpiliśmy do wprowadzenia za pomocą stalowej rury osłonowej o średnicy 200 mm i grubości 10 mm. Przy wprowadzeniu rury na poszczególnych głębokościach stwierdzono, że od głębokości 1,5 metra występują piaski drobnoziarniste wraz z pierwszą warstwą wodonośną. Na głębokości 3,5 metra pojawiły się żwiry drobne oraz zwiększył się napływ wody gruntowej z dużą zawartością żelaza o barwie pomarańczowej. Pomiędzy warstwami drobnych piasków a żwirem zlokalizowano duży kamień polny o średnicy 10 do 15 cm, który został usunięty. Na ostatnim odcinku warstwy żwiru koronka rury osłonowej napotkała opór. Wyjęty urobek ujawnił pozostałości biomateriału w postaci kawałków drewna z widoczną strukturą słoju oraz pokrytych olistą warstwą izolacyjną. W dalszym postępie prac stwierdzono gwałtowne przechylenie rury osłonowej u jej podstawy koronkowej, a jej górna część odchyliła się pod dużym kątem. Usunięto urobek z rury osłonowej
i na podstawie badań za pomocą szpili wiertniczej stwierdzono, że pod rurą nic nie ma. W wyniku tego badania można więc jednoznacznie stwierdzić, że po nacisku znajdowało się z boku rury osłonowej o grubości ścianki 10 mm i ciężarze własnym kilkaset kilogramów. Biorąc pod uwagę powyższe fakty, jak również mając na celu osiągnięcie zamierzonej głębokości, została podjęta decyzja o przeprowadzeniu kolejnej próby wykonania odwiertu oddalonego od poprzedniego. Druga próba wykonania odwiertu pokrywa się z kolejnością wydarzeń pierwszego odwiertu. Przy czym należy zaznaczyć, że wygięcie rury osłonowej na jej górnej części nastąpiło w przeciwnym kierunku od pierwszego odwiertu, ale pod większym kątem. Po raz kolejny sprawdzono grunt szpilą wiertniczą i stwierdzono brak obecności obiektu pod koroną wiertniczą. Po przeprowadzeniu konsultacji stwierdzono konieczność wykonania kolejnej próby odwiertu w wyżej wymienionej lokalizacji. Harmonogram prac trzeciej próby odwiertu pokrywa się z harmonogramem pierwszej i drugiej próby odwiertu. Podczas trzeciej próby kolumna rury osłonowej wraz z koronką również napotkała opór na głębokości zaistniałych anomalii, lecz nie powodując odchylenia się kolumny rury od pionu. Z rur osłonowych usunięto urobek geologiczny do możliwego poziomu. Silny napływ wód gruntowych wraz z piaskami uniemożliwił całkowicie usunięcie urobków z rury. W celu podjęcia dokładnej analizy odprowadzono wodę z rury osłonowej do zbiorników badawczych. W rurę osłonową po raz kolejny wprowadzono szpilę wiertniczą w celu ustalenia anomalii znajdujących się pod koroną wyżej wymienionej rury. Badanie przeprowadzone zostało przez prezesa Fundacji pana Romana Furmaniaka oraz przez właściciela firmy wiertniczej Mariusza Matei. Stwierdzono napotkanie na określony obiekt metaliczny o przybliżonych wymiarach, około 120/150 cm długości i szerokości nie większe niż 50 cm. Sukcesywny napływ wody wraz z piaskami w rurze osłonowej spowodował dalsze przemieszczenie się obiektu. W celu wykonania kolejnych badań nieinwazyjnych za pomocą urządzeń elektronicznych podjęto decyzję o wymianie rury osłonowo-stalowej na rurę osłonowo-plastikową. Podczas wyciągania stalowych rur osłonowych stwierdzono na jej zewnętrznej stronie zarysowania w kolorze czarnej mazi smar. Po wymianie rury osłonowej stwierdzono obsunięcie się metalicznego obiektu do niższych warstw geologicznych. Wnioski. Biorąc pod uwagę przeprowadzone badania, stwierdzam, iż napotkaliśmy obiekt o rozmiarach, jak podano wcześniej, to jest około 120 do 150 cm długości i średnicy około 50 cm. Mając na uwadze grubość i sztywność rury kolumnowo-wiertniczej oraz jej wysokość, można stwierdzić, że ciężar właściwy znalezionego obiektu jest znaczny i przewyższający ciężar właściwy, np. kamień, co powodowało w pierwszych dwóch próbach odchylenie się kolumny rur osłonowych. Moje wieloletnie doświadczenie, jak i pracowniku, pozwala mi twierdzić, że jest to efekt niespotykany przy tego typu odwiertach na takich głębokościach. Wszystkie te badania zostały przeprowadzone z zachowaniem szczególnej ostrożności, bezpieczeństwa osób biorących udział oraz ze szczególnym poszanowaniem zabytkowego obiektu. Dziękuję Państwu. Nadszedł czas na przedstawienie oświadczenia Polsko-Niemieckiej Fundacji Śląski Pomost. Zapraszam pana prezesa.
Szanowni Państwo, pragnąc pełnej transparentności celów oraz idei, jaka przyświeca działalności Fundacji Śląski Pomost, zwracam się do Państwa w wierze, iż nasze przesłanie spełni pokładane nadzieje. Dziennik wojenny w oryginale został podarowany Fundacji przez najstarszą chrześcijańską organizację Quedlinburgów w 2008 roku. To od tej daty na barki członków Fundacji przekazano odpowiedzialność za misję mającą na celu realizację 3 przekazów. Przesłania o charakterze materialnym, przesłania o charakterze duchowym oraz przesłania o charakterze egzystencjonalnym. Realizując te zadania, w 2018 roku przedstawiciel Quedlinburgów poinformował w formie zgłoszenia rząd polski, jak również przedstawicieli innych państw o charakterze misji, jaką wyznaczyła nam historia. Zgłoszenie to dokonało się z okazji 100-letniej rocznicy odzyskania niepodległości państwa polskiego, 40-letniej rocznicy pontyfikatu Jana Pawła II, 1100-letniej rocznicy powstania najstarszej niemieckiej germańskiej loży chrześcijańskiej Quedlinburgów. W odpowiedzi na nasze zgłoszenie spotkaliśmy się z pełną aprobatą i zrozumieniem, wyrażoną chęcią współpracy wybranych jednostek z kraju i z zagranicy. Nie sposób już w tym momencie podziękować za owocną współpracę i doradztwo przedstawicielom Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pracownikom Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu, jak i wielu innym osobom, które przyczyniły się do wszelkich naszych sukcesów oraz rozpowszechnienia informacji o naszej misji. Wypełniając pierwsze przesłanie o charakterze materialnym poprzez zlokalizowanie i wydobycie zawartości 11 lokalizacji wskazanych w treści dziennika wojennego wraz z mapą, pragniemy, aby cała odnaleziona zawartość stanowiąca spuściznę historyczną, obrazy, dzieła sztuki, artefakty, archiwa na powrót ujrzały światło dzienne, powracając do jej prawowitych właścicieli. Tylko w ten sposób naszym wspólnym wkładem możemy doprowadzić do powrotu dziedzictwa światowego i jego edukacyjnej roli dla całego światowego społeczeństwa oraz przyszłych pokoleń. Dotychczasowe starania członków Fundacji Śląski Pomost, jak i wszystkich naszych przyjaciół, doprowadziły nas do momentu, kiedy możemy już z całą pewnością stwierdzić, iż zaniechanie dalszej pracy w celu odzyskania wspólnego dziedzictwa kulturowego byłoby niewybaczalnym błędem. Jestem pewien, że z Państwa pomocą, w oparciu o pełną transparentność informacyjną, efekt naszej pracy w niedługim czasie przyniesie nam pełen sukces. Pragniemy kontynuować część naszego zadania dotyczącego weryfikacji treści dziennika wojennego poprzez wydobycie depozytu spoczywającego od 77 lat w miejscowości Minkowskie. Jesteśmy przekonani o celowości naszych działań, a wsparcie wszelkich instytucji w kraju i za granicą, osób prywatnych oraz mediów daje nam pewność, iż obraliśmy właściwą drogę. W trakcie wykonywanych zadań z przyjemnością będziemy informować wszystkich zainteresowanych o postępach naszej misji, zarówno tych dotyczących weryfikacji treści dziennika wojennego, jak i innych składających się na naszą działalność. Kolejna już 77. rocznica zwycięstwa nad faszyzmem oraz konflikt wojenny i krzywda ludzka tuż za polską granicą przypomina nam słowa świętego Jana Pawła II, które dziś szczególnie nabierają właściwego dla wielu ludzi na całym świecie znaczenia. Wolność nie polega na robieniu tego, co chcemy, ale na posiadaniu prawa do robienia tego, co powinniśmy. Zgodnie z treścią tego przekazu robimy to, co powinniśmy. Kroczymy drogą prawdy, tworząc lepsze jutro dla siebie, swoich dzieci i następnych pokoleń. Dziękuję Państwu za uwagę i poświęcony czas. Proszę o dalsze wsparcie i współpracę wszystkich, którym na sercu leży idea fundacji. Mam przyjemność zaprosić przedstawiciela Quedlinburgów, pana Dariusza Dziewiatka, do wygłoszenia oświadczenia. Witam Państwa serdecznie w imieniu Quedlinburgów. My przed laty już zwróciliśmy się do Fundacji Śląski Pomost z prośbą o pomoc w weryfikacji zawartości dziennika wojennego oraz realizacji z tym związanego przesłania.
przesłania polegającego na szerzeniu, propagowaniu pojednania, zbliżenia oraz pokoju stałego oraz jednocześnie wspólnej utrwalania chrześcijańskiej wiary w Europie. My, Quedlinburgowie, jako najstarsza chrześcijańska organizacja w Europie, od wieków jest myślą, wolą, siłą i energią Ducha Świętego, którego celem jest wymazanie przemocy, wymazanie wyzysku oraz pogardy ze świadomości społecznej, tak abyśmy mogli wszyscy na ziemi żyć zgodnie z prawem Bożym. Jednocześnie wykorzystując tutaj tą naprawdę wyniosłą 77. rocznicę, chciałbym podkreślić, że chcemy się przyczynić do jak najszybszego, jak najrychlejszego wydobycia tym wspólnymi siłami. Jednocześnie zwracam się o tą pomoc, żebyśmy nasze siły zjednoczyli i jak najszybciej te depozyty powyciągali, ten pierwszy w Minkowskim, pierwszy z 11, aby jednocześnie tym rozpocząć nareszcie proces restytucji. To jest naszym celem. I bardzo proszę Państwa o pomoc, o współpracę, bo tylko jedność, tylko wszyscy wspólnie możemy to zakończyć, co 77 lat temu było rozpoczęte. Chowanie, a my jesteśmy przeznaczeni do tego, aby w pokoju to wspólnie wydobyć i czynić tym dobro. Dziękuję.